Zobaczcie, szalik Davida Beckhama. Ale zobacz jakie klasyki jeszcze, wiesz. No. I to z tych czasów małolatskich reali jeszcze. Tak, sztosik. Siema! Witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj odwiedzimy opuszczone bloki milionera. To jest Maksym z kanału Maksymalnie. Chłopaki są na wyprawie w Niemczech, a że mnie też ciągnę do urbexów, to znalazłem kompana wyprawę. Tak, no u mnie na odcinku trochę zafundowałem chłopakom adrenalinki, więc postanowiliśmy zwiedzić to oto miejsce, także zostańcie z nami. Nie przedłużamy, lecimy. Z tego co nasi patroni pisali, to trzeba uważać, że podobno gdzieś ukraińska jakaś ekipa siedzi, więc też trzeba uważać. I mój kolega schodził po schodach i nie zauważył, że jest szczyt windowy i spadł. Całe szczęście, że się złapał, bo się pobił. No więc właśnie, no, trzeba uważać na takie rzeczy. A w ogóle możemy iść później na dół zobaczyć, rzucić jakiś kamień czy coś, zobaczymy jak głęboko jest. Masz ładowarkę jakąś? Może jest prąd. Ty patrz, tu jest normalnie zagipsowane. No bez kitu, to już normalnie ekipa wykończenia była na końcu. Ale patrz, tutaj były kable. Były kable. Tylko wszystko porwane już jest. A tu były kręcone Marlboro. To są jakieś dokumenty. Ale w sumie jak jesteś takim łebkiem, no to najłatwiej tu się skitrać, wziąć pieniądze i... Ale nie ma. Wchodziliśmy tam z klatki schodowej, czy to, wiesz, takie jedno wielkie mieszkanie, czy teraz wchodzimy... Nie, to jest myślę drugie mieszkanie. A, bez kitu, tu jest klatka, jedno, drugie i tu trzecie pewnie było. Stary. Tu jest... Szok. Szok, że tu można by było pomieszkać. No mówię ci, to wiesz, dociągnąć prąd, wiesz, jakoś to ogrzać jakoś fajnie i masz normalnie kwadrat. Ciekawe ile hajsu kosztuje, żeby to zakupić. Co, zbijamy się? No, za hajs z tego, z AdSense'a. Dokładnie. No nie jest tak kolorowo, ale fajnie by było taką opuszczoną kamienicę sobie kupić. Co, wchodzimy po każdym piętrze, czy idziemy wysoko? I co, możemy uważać, wiesz, jest to samo. Tu się paliło coś, tu kable opalali. Ale zobacz jak na cwaniaka, nawet sobie zabezpieczyli, żeby dym nie szedł, żeby nikt nie zobaczył. Tu walnęli dyktą jeszcze. Zobacz, tu tyle hajsu było z miedzi. Z każdego piętra jak ściągnęli to z... Miedź miedzią. Ołowiu tu nie było, ale pamiętam jak z chłopakami byliśmy na EC2 kiedyś na elektrowni. To podbił do nas taki chłopaczek, że właśnie zrobi 250 zł, bo taką miedzianą kulkę znalazł. Znaczy ołowianą. Pewnie się zastanawiacie o co w ogóle chodzi, czemu w środku Warszawy takie opuszczone osiedle stoi. Ale za chwilę polecimy na dach i o tym opowiemy wam dokładniej. Co to masz? A to nie ma trolla, ktoś tu mieszka. No w sumie dla takiego bejoszka to jest idealne miejsce. Tutaj tu sobie ludzie mieszkają. Pomijając te osiedla opuszczone, to jest taki, nie ubliżając nikomu, to jest taki typowy chów klatkowy, że jesteś sąsiadem i od nas sąsiada z następnego bloku możesz pożyczać cukier. Ale tu można wejść. Ale w ogóle jakbym miał tutaj takie mieszkanie, to jest wygranie życia, bo otwierasz sobie balkon i na dach wychodzisz. No, można się opalać. No stary, ja bym non stop tutaj siedział. Fajnie, widok super. Jest to dosyć wysoko, to pewnie jest 5. piętro. No, ciekawe czy jeszcze na 8 da się dostać z tamtego. Tutaj? No, Da się, no jest otwarte. nie, ale chodzi mi o ten dach. No na pewno, idziemy tam właśnie. No. Dobra, ale o co chodzi, czemu te budynki są opuszczone? Przecież wiadomo, że w Warszawie i ogólnie w Polsce jest problem z mieszkaniami, więc taka inwestycja w centrum miasta to jest na wagę złota. No tu jest pewnie 200 mieszkań, tak myślę. Na spokojnie. Może być. To jest bardzo duże osiedle, można powiedzieć. Szczególnie jak tak właśnie osiedla gdzieś tutaj w tych okolicach chodzą po 600-700 tysięcy, więc to jest łakomy kąsek dla takiego dewelopera. Tego co szukałem, a naprawdę ciężko było znaleźć informacje, a Maksym jest świadkiem, bo 2 dni mu historię wysyłałem. Pewien znany ktoś tutaj zrobił jedną wielką inwestycję. Jak dobrze spojrzycie gdzieś tam w kadrze, to część tych osiedli jest pokończonych. W pewnym momencie zbankrutował, zostawił masę długów i niedokończone inwestycje po całej Polsce. Więc dokończenie tych budynków i tak dalej kosztowałoby naprawdę grube setki milionów, ponieważ najpierw taka osoba musiałaby spłacić te długi. No to dawajcie zrobimy zrzutkę na to i O, dokładnie. I zrobimy osiedle youtuberów. Osiedle youtuberów. Dawajcie znać w komentarzu, czy to dobry pomysł, a jak dobry pomysł, to się zbijamy i jak lepiej 8 piętro.
no, na samym dachu, ale generalnie naprawdę to wygląda, jakby za 2 miesiące ktoś miał się tu wprowadzić, bo to już jest wykończenie, jest ocieplone, wszystko w środku poszpachlowane, no ale jest zniszczone przez wandali, pełno graffiti i mnóstwo pustych butelek po piwie. Dokładnie. To co, lecimy na górę? Idziemy na górę. No, ale dalej się trzymam tego, że ktoś, kto by miał mieszkanie tutaj, wygrałby życie. Od razu dostajesz 200 metrów tarasu. Już to inaczej wygląda, prawda? No. To bardziej jakby kawalerki chyba robili. Choć nie, też jest duże. Bardzo duże mieszkanie. No, tutaj to ogromne są. To jest pomieszczeń. Że tego nie pozbierali przez cały minimum. Może nie ogarnęli, albo już nie mieli siły wchodzić tutaj. O, i od tamtej strony jeszcze balkony będą mieli, jak dojdziemy. Są chyba te graffiti na szybach. Aha. Patrz, jakieś pomarańczowe. Zobacz. No nie wierzę. Plecak Bayernu. Widzę, że ktoś robił graffiti, albo się zrywał, albo ma sklerozę. No, bez kitu. Tylko zniszczony. Jakby nie był zniszczony, to pewnie jest otwarte na przynajmniej tak wygląda. A jeszcze kable są. Nieźle. Ciekaw jestem, ile mu zabrakło do sfinalizowania tego. Mówisz miesięcy czy hajsu? Hajsy. Hajsu to... Widzisz, z hajsem był ten problem, że nie tyle zabrakło mu na jedno Tu osiedle. chyba, nie? No. Chyba, że gdzieś tam jeszcze pojedziemy. Z hajsem był ten problem, że mu nie zabrakło na jedno osiedle, tylko on gdzieś robił jeszcze w Częstochowie, pod Krakowem i tak dalej, więc w momencie, jak mu zaczęły się sypać wszystkie inwestycje, to się wysypał ze wszystkich, więc tutaj to, nie wiem, jak dla nas to pewnie majątek, że tam ze parę milionów, ale jak na skalę takiej budowy to są grosze już. O, tu jest przeciąg, więc pewnie gdzieś jest albo rozbita się... A, Rozbite? A nie, otwarte. No i chciałeś balkony, to masz. Tu jest wyjście na ten. Powiem ci, jakbyś chciał, nie wiem, z dziewczyną na gwiazdy popatrzeć, że coś to masz miejscowe. No stary, jakbyś chciał się pozbyć kogoś, byś miał jakąś zbrodnię za pasem, to wrzucasz go w taki szybnik, nie wiem nawet, że tam ktoś jest. Ale tym bardziej mnie dziwi, że wiesz, że to jest opuszczone, bo zobacz, dźwigi, tutaj wszędzie cała okolica się buduje, każdy metr kwadratowy, gdzie się tylko da. Ja rozumiem, że to wiesz, masę pieniędzy by kosztowało, ale no nawet nie wiem, czy taniej by nie było komuś, wiesz, wyburzyć to i coś nowego postawić. Znaczy dziwię się, bo wiesz, to dookoła osiedla, bo to jest jedna inwestycja, są otwarte i ludzie mieszkają, a tutaj nic. A wyobraź sobie, że wiesz, bierzesz kredyt na 500 000, czy 600 000, czy więcej. Czekasz rok. Ktoś tu płacił za takim zawodem. Na pewno. Płacali właśnie. W tym jest problem. Ja sobie w sumie nie wyobrażam sytuacji, bo bym, wiesz... O! Ty szklaną pułapkę robimy? No robię z dumnego. Palą pułapkę? Szklaną pułapkę. Oglądałeś? Tam było, że on właśnie po szybie wentylacyjną łaził. Powoli zmierzamy w kierunku piwnicy. Przeważnie piwnice są najciekawsze, ale chcemy was zaproponować jeszcze jeden ciekawy film, który nagraliśmy ostatnio. No właśnie, jakbyście chcieli zobaczyć, jak jeździmy na kole tylnym i przednim na motocyklach, na motorach, na ścigaczach, na KTM-ach. Na dwukołowcach. Jakbyście chcieli zobaczyć, jak radzimy sobie podczas jazdy na motorze na kole tylnym i przednim, to zachęcamy do przejścia w ikonkę i tutaj. A działo się, Maksym zagwarantował nam potężny strzał adrenaliny, więc oglądajcie, Do pijajcie. tej pory się trzęsę. Dobra, idziemy do piwnicy. Jeżeli dobrze kojarzę, a wy mnie poprawcie w komentarzu, jeżeli się mylę, jak właśnie upada taki deweloper, to wchodzi masa upadłościowa, czyli tak zwany syndyk i po prostu wysprzedaje wszystko, co jest możliwe, czyli właśnie węzły i tak dalej, więc po prostu takie niedobitki to są albo nie do sprzedania, no, albo nie do sprzedania, albo ktoś po prostu już nie ogarnął tego. Trzewiki ochronne, jakbyś chciał. Trzewiki ochronne, jakbyś chciał.
Patrz, tu jaki ptak się rozłożył. Wow. Puszczona willa, ale czujecie w jakimś stanie normalnie. Ejo! Się unosi. Się zdziwię, jak odpowiedział. No. Żul! Kiecho idzie. Ale panie, wiesz, ja wychowałem się w bloku z lat 50. Parkingu podziemnego nie było, ale właśnie same te... Ono. Co żałuję, że tych kaloszy nie wziąłem. Co, na górę idziemy? No, a dół mamy już chyba wszystko. To mamy jeszcze ten trzeci budynek. To jest jakby wentylatornia chyba od tego parkingu. Ta buda. Tu była buda ochroniarza. Trochę jak Słowojka wygląda. A i tak, uprzedzając pytania, miejsce jest opuszczone, generalnie jest ogólnodostępne, więc nie ma żadnych zakazów wjazdu, wstępu. Po prostu... Nie, nikt nawet nie pilnuje, jest ochrona. Są robotnicy obok, którzy... Zajmują się zupełnie innym osiedlem, a tak tutaj można po prostu wejść i tyle. Jakby luksusowo. Ty, patrz! Więcej tego jest? Zobacz jaki szalik. Szalik Davida Beckhama. Ale zobacz jakie klasyki jeszcze, wiesz. I to z tych czasów malarskich reali jeszcze. Tak, stosik. Ale złoto. Zobacz. Jest kaseciak. Znaczy to jest jakiś nie kaseczek. A nie, ja myślałem, to Walkman jest. Coś. I właśnie tak, że niedokończone miejsce, niby niedokończonym miejscem, ale tak jest dosyć mocno zaadaptowane, no nie ukrywajmy, przez bejoszków, ale to jest dla nas fajne, bo jakieś fajne artefakty co chwilę znajdujemy. Tak, no idziemy i coś tam odkrywamy sobie. Tak się ty, plecak jakiś. Latarka. Będzie już profesjonalista taki. Weź to otwórz. A, do tej, do wkrętarki. No klucze generalnie. A widzisz, Coraz więcej skarbów. ale widzisz, miałem powiedzieć właśnie, że już nic nie znajdziemy i wpadłeś na plecak teraz. Gdzieś wyczytałem, że brakuje około 2 miliona mieszkań na rynku polskim i uprzedzając komentarze ludzi, którzy będą się śmieli, tak wiem, od 15 lat jest ta sama śpiewka, ale fakt jest taki, że tych mieszkań brakuje. Sam jestem przecież w takiej sytuacji, jak podejrzewam większość z Was, że albo już wzięła kredyt, albo niedługo ten kredyt na mieszkanie będzie brała i chodzenie po takim mieszkaniu tak no trochę boli, bo człowiek ma tą perspektywę, że niedługo chciałby właśnie nie wynajmować mieszkania, ale już być nad przysłowiowym swoim. Tutaj ten teren się marnuje. Ale nie o to chodzi, że właśnie teren się niekoniecznie marnuje, bo jak zauważyliście, znaleźliśmy już tutaj masę artefaktów i tak jak natura odbiera swoje, to ludzie zawsze się dostosują do nowych sytuacji i znajdą sobie miejsce do mieszkania. A ty jak tam znalazłeś coś? To jest swoje miejsce do mieszkania. Bądźcie cierpliwi, a będzie wam dane. Stołek, patrz. O! Kuchnię ktoś sobie zrobił. No. Ty, ale zobacz, to jakiś większy artysta był. Ty to... Podejrzewam, że to jakieś członki. No, to ja nie wiem, czy to skład jakiś nie był. Powiem ci tak, tutaj to nie radzę ci dotykać, bo to cholera wie po czym było. I tak wygląda nawet, jakbym nie chciał tego dotykać. Stary, to na bank jakiś skład był, bo zobacz. Wiesz, zwykły bejoszek nie, wiesz, Nie namaluję. nie namaluje czegoś takiego. Budki tego Mercedesa. Tak, komunikacja wielokrotnego użycia. No tak, Nie. tak naprawdę kocham życie. Jestem ciekaw, czy wiesz, czy są jakieś napisy tego kogoś, kto tutaj mieszkał. Czy to po prostu same graffiti porobione, ale... Kreda. No, kreda jakaś. Tablice. Ty wiesz co, to chyba są malunki właśnie jakiegoś ziomka. Trząść huragany wiem, ale tutaj musiał być dobrze odkorowany. Zobacz, odkąd wiem o tobie, że istnieje ziemia, nie przestaje się trząść, huragany wieją, wylewają rzeki, tykają zapalniki bomb. O stary. Ale angielskiego się uczył.
Maksym zostawił telefon do przebitek, więc kto nie ma w głowie, ten ma w nogach i latamy od góry do góry. Szukamy telefonu. Ja też zaraz dojdę do ciebie. A tak w międzyczasie przypomniała mi się jeszcze jedna historia, bo z tego co właśnie takie dochodzenie poszlakowe robiłem tutaj właśnie z tym osiedlem. Więc właśnie urbexowe W11. Znalazłem historię pewnej kobiety, która, to jest smutna historia, nie znam zakończenia, mam nadzieję, że jest pozytywna, która doświadczyła przemocy domowej w rodzinie. Starsza kobieta, około 70 lat, jakoś udało jej się zdobyć kredyt, odłożyć część pieniędzy i kupić mieszkanie właśnie na tym osiedlu. No i jak widzicie, no nie mieszka tutaj do tej pory z wiadomych względów. Nie pamiętam dokładnie, jak to się skończyło, no w sumie nie wiem, jak to się skończyło. Na pewno wiem, że była zorganizowana jakaś zbiórka, jakaś pomoc prawna, żeby jakoś pomóc tej kobiecie. Jeżeli kojarzycie, o czym mówię, to dajcie znać, czy ta historia była pozytywna, czy nie. A ja idę dalej. Ale bania. Wyobraź sobie, masz mieszkanie tutaj i zamiast sąsiadów masz opuszczony blok. No. I taki straszny blok trochę. Ale wydaje mi się, że już te piętro było dużo mniejsze niż tamto. Mhm. Tak, na wysokość nawet czuć, że tak trochę mniejsze jest. Ale wiesz co, gdyby to skończyli, wiesz, nie byłoby tych dech i tak dalej, fajny by tu widok Ale mieli. czuję taki, jak patrzę w dół, Jest niepokój, nie? tak mi przeszło po ciele. Powiem ci, człowiek więcej łazi po wysokościach, się oswaja z tym, ale zawsze jest taki, wiesz, strzał adrenalinki przy tym. BNT teraz gdzieś, No. w Paryżu gdzieś tam, we Francji wszedł na jakiś wieżowiec i go policja ściągnęła. No dobra, Bione. dobra, ale BNT to, wiesz, ma w mózgu wycięte coś odpowiedzialne za strach, przecież on, wiesz, robi takie rzeczy, że mi ręce opadają na kanapie. W sensie ręce, no kolana miękną. No, to jest świr. Ale szanuję gościa. A, to jest pewnie ten szyb, który widzieliśmy. No ktoś łaził, ktoś łaził. Patrz, ile tutaj... Stary, patrz, ile tutaj jest kabla. Wiesz, ile tu byś miał? Pewnie z 20 kg. No, A 20 kg trzeba liczyć pewnie ze 3 dychy za kilogram. 600. No. I tutaj kończy się nasza wyprawa po opuszczonym osiedlu. Maksym, dzięki wielkie za zastępstwo chłopaków, było super. Dzięki za możliwość zwiedzenia tego miejsca, bo powiem wam, że to naprawdę robi wrażenie. A jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak razem z chłopakami jeździmy na kole, na motorze, to wpadajcie to wpadajcie na kartę końcową, Tak tam jest. pojawi się film. Było kozak, było warto. No to co? Do zobaczenia Na następnej wyprawie. Dobra, nie zgrane, ale super. Dzięki jeszcze raz. Dzięki.